Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was dzisiaj z osiedla Housemart, które znajduje się w województwie mazowieckim. Właśnie stąd nagrywam dla Was dzisiejszy odcinek. Są tutaj jeszcze dwie działki, słuchajcie, do kupienia. Także jeżeli byście chcieli zostać naszymi sąsiadami, to oczywiście zapraszamy. Ale dzisiejszy odcinek nie będzie o tych działkach, tylko będzie o fantastycznym budynku, jakim jest Family Smart o powierzchni zabudowy 35 m2. Więc zapraszam do oglądania. Słuchajcie, a oto jest i on, dom Family Smart o powierzchni zabudowy 35 m2. Mamy tutaj taki baner, na którym wypisane są jego takie najważniejsze, słuchajcie, cechy. Family Smart, 35, jest to liczba 35, jest to liczba metrów kwadratowych powierzchni zabudowy, czyli po obrysie zewnętrznym. Ten budynek posiada przestronny salon z aneksem kuchennym. Nie ma tutaj tej dodatkowej dolnej sypialni, taka była modyfikacja inwestorów. Łazienkę na parterze, toaletę na poddaszu, ubikację i dwie sypialnie na poddaszu. Zapraszam Was do środeczka, wejdziemy sobie na działeczkę. To jest ulica Wilcza, tak zadecydowali tutaj kupujący te działki na tym naszym housemartowym osiedlu. Była pełna dowolność, jeżeli chodzi o nazwę. Okolica jest piękna, taka leśna, więc jak najbardziej nazwa pasuje. I pokrótce, co mamy, słuchajcie, tutaj na działce? W ogóle w ramach zakupu działki macie przyłącze prądowe, szambo, ogrodzenie wraz z taką bramą i furtką. Oczywiście kompleksową usługę budowy domu, ale zanim ta budowa domu w ogóle się zacznie, no to trzeba zrobić pozwolenia na budowę. I te pozwolenia również w cenie działki Wam wykonujemy. Z ważnych rzeczy jest jeszcze tutaj studnia, zarówno do oczywiście zasilania domu w wodę, jak i ogrodów podlewanie, bo warunki tutaj gruntowe są takie, że jest to ziemia klasy 6 pochodzenia mineralnego i jak widzicie, mało co tutaj samo z siebie rośnie, dlatego warto zainwestować na przykład w podlewanie automatyczne i mieć piękną trawkę. U nas to się doskonale sprawdza. Słuchajcie, to jest ten budynek, bohater dzisiejszego odcinka, dom Family Smart o powierzchni zabudowy 35 m2. Z takich najważniejszych informacji z zewnątrz możecie zauważyć, że tutaj modyfikacją również było to, że inwestorzy zmienili tynk na deskę świerkową i wygląda to bardzo ładnie. Ja bardzo lubię, jak klienci wybierają tą modyfikację, bo naprawdę świetnie po prostu pasuje taka elewacja do często takich klimatów domów, w których miejscach po prostu budujemy, no i po prostu pięknie tutaj w tej okolicy leśnej dom z taką elewacją się prezentuje. Z takich jeszcze modyfikacji, które możecie zauważyć na pierwszy rzut oka, to to, że inwestorzy tutaj to dolne przeszklenie zapożyczyli z projektu Mezanin 35, to znaczy to skrzydło okna, te dwie tafle szyb są dodane, bo standardowo w Family Smarcie mamy tylko te dwie tutaj szyby, to wyjście na taras, natomiast w mezaninie mamy to szersze przeszklenie i tutaj tak zadecydowali inwestorzy. Na górze możecie zauważyć kasetę z roletami, mamy punkty elektryczne świetlne, mamy kontakty, no i tutaj tarasik mamy wykonany z takim przykryciem pleksą wraz z orynnowaniem, tutaj jeszcze kolanko jeszcze oczywiście dojdzie i tarasik kilkanaście metrów kwadratowych idealnie się po prostu tutaj wpasowywuje, że tak powiem. Chodźmy może do środka, pokażę Wam, jak ten dom wygląda w środku i opowiemy sobie o pomieszczeniach, które są tutaj, słuchajcie. Drzwi mamy takim styropianem zabezpieczone, no bo to jeszcze, słuchajcie, jest budowa. Co prawda nasz zakres tutaj się już skończył, był to zakres stanu deweloperskiego, natomiast jeszcze ta budowa tutaj oczywiście będzie kontynuowana przez inwestorów, będzie wykonywane wykończenie pod klucz, a my sobie zaczniemy, słuchajcie, tradycyjnie od łazienki w tym budynku. Łazienka jest niewielkich rozmiarów, ma 3,43 m2. Tak zadecydowali inwestorzy. Oni ją delikatnie powiększyli, tą łazienkę, względem tego projektu wyjściowego. Tutaj jest wizualizacja
jak tutaj te sprzęty w łazience mogą być ustawione. Co ważne, w łazience mamy te zielone płyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do stref mokrych. Mamy okno, które jest otwieralne i uchylne, a tutaj mamy taką rewizję hydrauliczną, gdyby była jakaś potrzeba zaglądania czy spuszczenia wody, zakręcenia wody, to mamy tutaj taki swobodny, słuchajcie, dostęp. Na dole już jest rozłożona izolacja, ogrzewanie podłogowe, także w łazience również przyjemna, ciepła podłoga. A tutaj, słuchajcie, mamy ten salon z aneksem kuchennym i on ma, słuchajcie, 22,5 metra kwadratowego. Zwracam uwagę, że te schody, które tutaj mamy wykonane, to są schody tymczasowe. To nie są schody takie, które montujemy klientom i z których klienci korzystają później. Są to schody, słuchajcie, tymczasowe, żeby można było bezpiecznie po prostu wejść na górę. Niedawno mieliśmy tutaj wielkie dni otwarte, było kilkaset osób, więc taką konstrukcję bezpieczną przygotowaliśmy. Natomiast my standardowo w trakcie budowy radzimy sobie po prostu, korzystamy z drabin, ale takie schody bardzo się po prostu przydały na te dni otwarte. Tutaj mamy rzut parteru i w ogóle rozmieszczenie tego budynku, jak to wygląda. My weszliśmy sobie tutaj przez drzwi, to jest oczywiście wersja standardowa, jak ten projekt wygląda na stronie, bo my mamy tu w tym budynku, w którym jesteśmy w lustrzanym odbiciu. Natomiast podstawowa wersja tego projektu wygląda właśnie w ten sposób. Wchodzimy, łazienka, sypialnia, salon z aneksem, a na górze, słuchajcie, wchodząc po schodach, sypialnia, garderoba lub ubikacja. Tak wygląda to w standardzie, natomiast inwestorzy tutaj dokonali pewnej modyfikacji, to znaczy usunęli tą ściankę, przez to jest większa tutaj przestrzeń na dole, delikatnie poszerzyli łazienkę, dzięki czemu wejdzie im pełnowymiarowa pralka albo nawet wanna i mają tutaj taką strefę dzienną z tarasem przed domem. Natomiast góra pozostała niezmieniona. Jak wejdziemy na górę, to Wam pokażę. Jest większa sypialnia, mniejsza i jest ubikacja. Tutaj zamiast tej dolnej sypialni, właśnie w tym miejscu będzie aneks kuchenny. I tak to się prezentuje. Wszystko w aneksie kuchennym oczywiście jest. Natomiast tutaj zażyczyli inwestorzy sobie skrzynkę elektryczną i oczywiście tą skrzyneczkę tutaj bardzo ładnie wykonaliśmy. Jest w takiej białej skrzyneczce zamykanej, łatwy do niej jest dostęp, także również po prostu jest to ergonomiczne. Dom, tak jak wspomniałem, wyposażony jest w ogrzewanie podłogowe, jest również przygotowana instalacja jednostki klimatyzacji i klimat nam się ociepla, jest coraz cieplej, więc warto z tego korzystać. Jeżeli chodzi o wysokość pomieszczeń, czyli od samego dołu tutaj do sufitu jest ponad 2,5 metra. No i chodźcie, pójdziemy sobie teraz na górę po schodkach. Zabiorę Was i wejdziemy sobie tutaj na pięterko. I na pięterku pokażę Wam. Tutaj mamy ubikację. Mogłaby to być równie dobrze garderoba, ale ubikacja uważam doskonała modyfikacja, bardzo wygodna, zwłaszcza jak mamy dwa pokoje. Tutaj mamy ten większy pokój na górze i ten, słuchajcie, pokoik ma 12,5 metra kwadratowego. Tak on się prezentuje. Od strony zachodniej jest tutaj przyjemny taki chłodek, dobra izolacja w budynku. Dom jest całoroczny, 20 cm ocieplenia, spełniający normy WT21, czyli współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,2. A tutaj, słuchajcie, druga jednostka klimatyzacji, która będzie dla komfortu termicznego nad drzwiami tutaj zamontowana i nasi klienci tutaj będą mieli najprawdopodobniej swoją sypialnię. A tutaj macie wizualizację, jak w tej sypialni może to wyglądać. Tutaj mamy okno, 2 kwadraty i trójkąt. No i tradycji musi się stać zadość. Wysoka ściana kolankowa, która powoduje, że naprawdę bardzo wygodnie tutaj z tej góry można korzystać. A tutaj, słuchajcie, jest ta mała sypialnia. Ona mogłaby być trochę większa, gdyby zdecydować się na mniejsze schody, na przykład okrągłe. Natomiast przy takim dużym tutaj wyłazie i dużych schodach ta sypialnia będzie niewielkich rozmiarów, ale jest ona bardzo ładnie w tym domu naświetlona. Tutaj również mamy okno, 2 trójkąty, kwadrat.
Również jednostka klimatyzacji w tym małym pomieszczenku może być umieszczona, również ogrzewanie podłogowe, a tutaj miejsce na przykład na biurko czy na jakieś łóżko. Zobaczcie, tak wygląda wizualizacja tego pomieszczenia. Nie jest ono duże, ale po prostu ma spełniać swoją funkcję. Ma to być dodatkowe po prostu pomieszczenie dla gości i tak też ono zostało tutaj przez naszych inwestorów przewidziane. Tutaj do sufitu jest jeszcze więcej przestrzeni. Także no naprawdę ten dom może być świetną alternatywą do mieszkania w bloku, słuchajcie. Jeszcze pokażę Wam te okna w systemie odstawno-przesuwnym. Bierzemy klameczkę do góry, w bok, okna nam się otwierają i możemy wyjść na ten piękny taras, no i podziwiać po prostu, słuchajcie, przyrodę. A tak ona się tu prezentuje. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, mam nadzieję, że ta krótka prezentacja zarówno terenu, okolicy osiedla Housemart, gdzie mamy jeszcze 2 działki na sprzedaż, także jeszcze jest szansa, żeby zostać naszym sąsiadem, jak i przede wszystkim bohater naszego odcinka, czyli dom Family Smart o powierzchni zabudowy 35 m2, który w tej wersji ma 2 sypialnie na górze, duży salon z aneksem na dole, 2 łazienki, to znaczy 1 łazienkę i jeszcze ubikację na górze. To może być naprawdę świetna, dużo tańsza alternatywa, aniżeli porównywalnego metrażu mieszkanie w bloku, czy nawet kawalerka, licząc nawet już kosztem zakupu działki i zrobienia całej tej infrastruktury, więc być może jest to temat warty przemyślenia, czy to jest dla Was ciekawy po prostu dom i alternatywa dla mieszkania w bloku, a być może będzie to dla Was świetny dom po prostu weekendowy. Jeżeli jesteście zainteresowani, ile taki dom kosztuje, tutaj wyświetla się, proszę bardzo, adres strony internetowej. Na stronie mamy 20 takich domów w pełni wycenionych od A do Z. A jeśli jesteście zainteresowani działkami i usługą budowy kompleksowej na tych działkach, to tu Wam się wyświetla adres drugiej naszej strony internetowej, gdzie macie opisany cały ten model biznesowy, jak on działa i co możemy dla Was zrobić. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego. Cześć! Housemart. Jesteś u siebie.